Dobra, jesteśmy teraz w Taprom Temple i to jest właśnie też tak piękna świątynia, zaraz zobaczycie dlaczego. To są tak ładnie drzewa tutaj po prostu na murach i tak dalej. I tutaj właśnie kręcili Tomb Raider. Kambodżańska ośmiornica. Tak, wdrażamy co Tak. Nie pokazuj za dużo. Za dużo gadasz. Za dużo gadasz. Nie myśl, że wiesz, O, nie ma na ciebie, jest Marcin. nie myśl, że nie ma na ciebie siły. Za dużo A gadasz. ja? Z takimi osobistościami się to jest... Zdrówko. Ciao. No to takie dziwne spotkanie, w życiu nie miałem spotkania Polaków na tak Kurde, mam nadzieję, że w ogóle przyjedzie. Powiedzmy, że Adam był troszkę pijany wczoraj, ciekawe czy wszystko dograne dobrze. No i nie znam. Minęło 45 minut, chłopa nie ma. Siemanko, pozdrawiam z jednej z najpiękniejszych świątyń, jakie kiedykolwiek widziałem. Jeśli chcecie zobaczyć coś więcej, zobaczcie poprzedni odcinek, ponieważ był bardzo interesujący. Jesteśmy właśnie w Siem Reap, w Angkor Wat, znaczy dokładnie Angkor Wat świątynia była w kolejnym odcinku, teraz zwiedzamy inne. Niesamowite. Teraz wybieramy się właśnie do miejsca, gdzie kręcili Tomb Raider z Angeliną Jolie. Także pokażę Wam piękne, piękne miejsca. Miejsca, które mogliście oglądać w filmie oczywiście, a następnie jedziemy do prezesa na grilla. Ważną rzeczą, żebyście też wiedzieli, Angkor Wat to jest nazwa tamtej głównej świątyni, która była kiedyś tutaj stolicą, ale też Angkor Wat to znaczy miasto świątyń, czyli to po prostu te wszystkie świątynie tutaj można zaliczyć do tego Angkor Wat, ale na przykład to, gdzie jesteśmy tutaj, to jest Angkor Thom, czyli to już tak jakby co innego, ale jak wiecie, jak ludzie mówią, że jadą zwiedzać Angkor Wat, no to wszystkie te świątynie się tutaj zwiedza. Świątynia Tak. Bappuon. Jak się nazywa? Bappuon. Bappuon. I to jest, słuchajcie, świątynia, która, wyobraźcie sobie, została złożona jak klocki Lego, ale mówi się o niej w świecie archeologów jako największe puzzle świata. Dokładnie największe puzzle świata w wersji 3D. Czemu? Ponieważ ta świątynia, jak ją rozłożono, bo była rozpadająca się niemalże, w 1997 roku podjęto, słuchajcie, po raz kolejny próbę odbudowania jej. Potem jak były problemy przy okazji Czerwonych Khmerów, ona też troszeczkę bardziej została zniszczona, to też wyobraźcie sobie, słuchajcie, skończyło się to na tym, że po 14 latach udało im się odbudować to, co widzicie teraz. 300 000 bloków skalnych, nieco ponad 300 000 bloków skalnych, wszystkie były ponumerowane dokładnie, wrzucone do katalogu komputerowego, a następnie, słuchajcie, z tego wszystkiego, wiecie, siedzieli ludzie, mądre głowy i dobre programy, składając ten kawałek tutaj, czy może ten, czy może tamten. I te wszystkie bloki, które mamy dookoła nas, były rozmieszczone na obszarze 10, słuchajcie, hektarów dookoła. Tak naprawdę. Dlatego widzicie, tu są porozrzucane, tam są porozrzucane, wszędzie są porozrzucane. To nie wszystko jest ukończone, tak? A jak się wchodzi na te świątynie, to w niektórych miejscach widać numerki jeszcze powypisywane. Patrzcie, jak tu widać słonie. Tutaj możecie zobaczyć słonie zrobione, ładne. No i widzicie, jak jesteście tutaj sami, no to ja tutaj w tych miejscach na przykład nie byłem nigdy. To są nowe miejsca, które zobaczymy. Tutaj się więcej ogląda, więcej się dowiecie. Zdecydowanie to jest bardzo duży plus przyjść sobie w takie miejsce z przewodnikiem, który ma wiedzę o tym, bo tak to wcześniej wiecie, jak wchodzimy na przykład do jakiejś świątyni, no to ładnie popatrzycie na obrazki, tu popatrzycie na twarz i tak dalej, no ale nie mieliście pojęcia w ogóle co to jest, szczerze mówiąc. No, bardzo dużo dzisiaj wiedzy otrzymaliśmy fajnej. I jeszcze będziemy mieli dużo więcej. Odczuwamy mówić, ale jest to fajnie poprowadzone, ponieważ porozglądajcie się troszeczkę. To miała być taka ostatnia wędrówka dla ludzi, którzy byli tak naprawdę, słuchajcie, związani albo z władzą, albo z szlachtą, wysoko postawionych gdzieś tam urzędników państwowych prawdopodobnie, którzy tędy właśnie przechodzili już jako sproszkowane zwłoki tak naprawdę. A zobaczcie, te wszystkie twarze ich oglądały i oceniały, czy to dobre ich życie było, czy nie bardzo.
flaga Kambodży, gdzie właśnie na fladze jest Angkor Wat. Tutaj nie będziemy się bardzo wdrapywać, tylko To jest brama wyjazdowa. Fajnie mieć taką bramę, co? najładniejsze oświetlenie w tych bramach. No, pięknie to wygląda. Dobra, idziemy gdzieś tutaj zrobić świetne zdjęcie. To jest zupełnie inne zwiedzanie, jak byłem kiedyś. Fajne, naprawdę fajne. Ale to dobrze wygląda. Pomyślcie, tyle lat, a tak dobrze zachowane to wszystko. Znaczy, nie wszystko, bo niektóre rzeczy są oczywiście odnawiane na wzór tego, jak to wyglądało. To mogło być odnowione. Bardzo dobrze wygląda. Dobra, jesteśmy teraz w Taprom Temple. I to jest właśnie też tak piękna świątynia. Zaraz zobaczycie dlaczego. To są tak ładnie drzewa tutaj po prostu na murach i tak dalej. I tutaj właśnie kręcili Tomb Raider. Mur przez te schodki tak naprawdę, to na obszarze całej tej świątyni mieszkało około 12,5 tysiąca ludzi. Żyli sobie w takich domkach, jak widzieliście właśnie na pływających wioskach, takich, że tak powiem, zabudowach piętrowych, na palach. A wyobraźcie sobie, że na całą tę świątynię i na tych, że tak powiem, arcykapłanów, którzy tutaj funkcjonowali, których było podobno 18, przy nich funkcjonowało 615 apsar przepięknie tańczących. Nie wiadomo dokładnie, jakie tam były koneksje między nimi, ale coś tam się na pewno ciekawego działo. Pracowało tak naprawdę, można powiedzieć, około 80 tysięcy parafian żyjących dookoła. Więc każda taka większa świątynia skupiała jakąś ludność dookoła siebie tak naprawdę, którzy w jakiś sposób byli przypisani do tego, aby ta świątynia dobrze funkcjonowała. I co w tej świątyni czcili, tak jak mówisz, matkę... Matka Jayavarmana Matka VII, tak, tak, czyli jednego ty- z ważniejszych królów dla całego Imperium Khmerskiego. Za to jeśli chodzi już o tę świątynię, to ona poza tym była przede wszystkim uniwersytetem buddyjskim. Nie? To jest miejsce, gdzie, tak jak pokazywałem Wam wcześniej, ten mini hotel można powiedzieć, tak, Dom Ognia, to jest miejsce, gdzie ludzie przybywali tak naprawdę z całego Imperium Khmerskiego, aby przy tym uniwersytecie buddyjskim właśnie czegoś się nauczyć, coś z tego wyciągnąć. A zarazem i też był to skarbiec, a o tym już w środku może powiem. Dobra. A ja to oglądam, podoba mi się. Tutaj wszystko zburzone. Ale tu właśnie o tym, w tej świątyni chodzi właśnie o takie coś. O to, jak można zobaczyć, jak natura przyjmuje władzę. Z naturą się nie wygra. Popatrzcie, jak pięknie oplatają te korzenia budynek. Niesamowity ten widok jest po prostu. A będzie tego dużo więcej. Coś też puchowcem, to co mieliście tam. Za to słuchajcie, no to co wyrasta tutaj nad nami, zobaczcie jak ciekawie zmienia kolory, jeśli chodzi o nawet korę tego. Ona jest od takiego jasnego koloru, czasami taki złoty, platynowy wchodzący dosłownie. Ale korzenia jak jakaś anakonda po prostu. Nie. Tak, właśnie, słuchaj, trafiłeś idealnie, mówią na to korzenie anakondy. Tak A tam wygląda. dosłownie, słuchajcie, jest figowiec dusiciel, do którego pójdziemy później. I widać, że zdusił kawałek tego wszystkiego, co jest pod nim. Ale to jest pasożyt. Matko. To jest Tak? drzewo. Nie powiem, czy to jest pasożyt. Znaczy ja to kiedy, nie, czy może źle mówię. Może nie pasożyt. To jest coś, co wyrasta na drzewie, Nie, ale to chyba inaczej. pasożyt się mówi. Nie, inaczej. Figowiec dusiciel to jest takie drzewo, które wyrasta najpierw jako pojedynczy pień, potem zrzuca gałęzie tak naprawdę na dół, to co widzicie tu wszystko oplecione i tak naprawdę te gałęzie zaczynają żyć własnym życiem, a ten pień jakby ze środka, on w pewnym momencie już odpada. Ta świątynia jest niesamowita po prostu.
Za mało, słuchajcie, składników, więc zaczęło się wymienić. To jest figowiec. Popatrzcie. Angelina Jolie. To jest tutaj, wiecie, tak ustawione te korzenie. Wszędzie jest taka natura. Tutaj natura po prostu zawodna. Patrzcie. Wszędzie te drzewa, po prostu te korzenie tych drzew przyjmują władzę. Tak na przykład jak mówię, no to dam to tutaj właśnie ta świątynia przechodziła w sumie największą rekonstrukcję. To nie ma się co dziwić, możecie zobaczyć, ile tu wszystkiego jest dookoła. No ale i tak wygląda niesamowicie. Robi mega wrażenie. A jak wejdziesz sobie tutaj, to nie wiadomo do końca jaki miało być sportem, ale to co widzisz tutaj. No, Jest głowa, A jedna tu trzy- sylwetka, no noga. łapie za nogę, no. I chciał przewracać, no. Ty na pewno wiesz więcej jak tutaj to działa. Ja akurat nie siedzę w sportach walki. Oj, tutaj też ładnie to wrosło. A jak tu się przyjrzycie, mówiliśmy o tej ewolucji, nie? I o jej świadomości troszeczkę. To rzućcie okiem. Zaczyna się wszystko od tego, że na ziemi, którą stworzył Brahma, dostaliśmy tę wodę zlaną przez górę Meru i co się w końcu okazało, że w wodzie zaczęły koniki morskie ewoluować, nie? Żyły sobie przez jakiś czas, potem ewolucja, najpierw wyszły zwierzęta na ląd, a potem zaczęły, słuchajcie, dominować dinozaury. Dinozaury. Skąd Tu oni w to XII wiedzieli? wieku? No właśnie, nie? Skąd oni to wiedzieli? Potem, słuchajcie, z tego różnego rodzaju ssaki zaczęły funkcjonować, Wow. potem z tego małpy i potem ludzie. O kurde, faktycznie. I niektórzy twierdzą, że te grzyby, które są tam, pomogły w tej ewolucji. Ale nie, ja też tak sądzę, nie? To na pewno. Pomagają. Jeszcze dalej jest, tam dalej nad tymi grzybami. To jest kwestia tego, że dalej to są, można powiedzieć, istoty boskie, tak? Tak przynajmniej się to interpretuje. No ale ja wam nie dam sobie ręki za to uciąć. No i skończyło nam się paliwko, jak jechaliśmy. W jednym skuterze, znaczy w jednym motorku. Teraz będą od drugiego odlewać, żeby nas tylko mogli dowieźć. Jakże co to się da, pokombinować trochę. Wężyk odciśnięty, trzeba teraz dmuchnąć w bak, żeby się lało i elegancko. Kiedyś się tak robiło, jak się miało motorek. No i cyk, paliwko leci. Pewnie za jakiś kawałek można, nie? Ale w tym miejscu akurat nie. Radzą za chłopaki. Czemu różowe jest paliwo? Różne ma kolory. Ale w wielu przypadkach jest różowe. Nie, trzecia brama zaliczona. Pięknie to wygląda. Stacja benzynowa, Troszkę. BP. Z flachy trzeba nalać. Jak to się tankuje? Zobacz. Za ile? Za 4000 czy za $1? Za dolara, tak? Butla za dolara. Tak jest. Ile tam miał litr, tak? Wiesz co, tak, a teraz paliwko stoi mniej więcej $1 za litr. Tak mniej więcej. A, czyli ja musiał kosztuje. mieć 0,7, bo tego się nie opłaciło za bardzo. Wiesz co, ale inna sprawa, jemu się kończy, a tu jest drożej niż na benzynowych stacjach. No. To jest, wiecie, tak przy drodze. tak, no wiadomo, Oni to jest czekają Tajlandii. tylko na takich agentów. Tak. Ja w ogóle pierwszy raz jak do Tajlandii przyjechałem, widziałem takie butelki, ja myślałem, że oni jakiś alkohol sprzedają. Nie wiedziałem, dopiero później się dowiedziałem, że to paliwo, ale to wiem, 13 lat temu było. Dobra, jesteśmy po wycieczce. Dziękujemy bardzo. Ja również bardzo miło. Dziękuję. Dzięki wielkie. O, było bardzo super, także serdecznie polecam, jak będziecie chcieli kontakt, Bardzo polecamy. to po prostu dawajcie znać, od razu wyślę dalej. No i co, my teraz wróciliśmy do hotelu, robimy swoje, a później ruszamy dalej, także to jeszcze nie koniec tego odcinka, oglądajcie dalej.
No i ruszamy do Adama, do prezesa, tak zwanego, lub doktora Lucjana z kambodżańskiej ośmiornicy. Kto nie widział tych odcinków, bardzo polecam wejść na Palmowy Raj i zobaczyć, o co chodzi z kambodżańską ośmiornicą. Bo powiem wam, że tak śmiesznie to wyszło. No, chłopak zrobił dobrą robotę. Oczywiście pamiętajcie, z przymrużeniem oka, bo to robiła sztuczna inteligencja, ale wyszło naprawdę fajnie. Adam nas gości bardzo fajnie, już mówił, co tam na nas czeka. Jedziemy na odwiedziny. Z Adamem się poznałem parę lat temu, 4 lata temu dokładnie, jak byłem w Kambodży. Kto zna Adama z raport z Państwa Środka, teraz jest raport... Skąd teraz jest raport? Raport z Państwa Środka to chyba teraz, albo wcześniej, czekajcie, muszę sprawdzić, jak ma teraz. No, teraz jest raport z akcji, no, zmieniany, bo wcześniej z Państwa Środka, ponieważ też było coś tam z Chin nagrywane, a teraz od paru lat, ale tam jest typowo w Kambodży. W Siem Reap, trochę w Phnom Penh, trochę gdzie indziej, ale teraz aktualnie w Siem Reap. Otwierał swoje restauracje, Polonie. Ktoś jak ogląda YouTube'a, to dokładnie wie, o kim mówię. I właśnie do niego działamy, idę kupić jakąś flachę. Ja pić nie będę flachy, ale trzeba kupić, idziemy w gości, także trzeba kupić. Dostaliśmy polecenie, żeby do Angkor Market iść kupić, że tutaj kupimy wszystko, bo chcieliśmy w lokalnym sklepiku kupić jakąś flachę, ale nie było. A tutaj podobno jest wszystko. Pan ze sklepu podpowiedział. Idziemy zobaczyć. A co bierzemy, Ala? Ja tylko po maszynkę idę, wiesz? No i jakąś... może weźmiemy. Ja nie wiem, czy nie piją łycha. Oni coś mają. Tu wszystko jest. Wszystko kupione i ruszamy. O ma. U prezesa w jego skromnych progach, co nie? Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Każdy, kto zna, to zna. Kto nie zna, to pozna. To poznam. Najważniejsze. Niech będzie pod spodem. Tak. Trzeba pokazać, To co tu ja jest. jestem ten, co To jest- Przywalskiego załatwiłem z wyskoku. Trzeba pokazać ten sławny basen, co tu się wyprawiało w nim. Adam, mogę położyć na dół kawę? Tu to się nie jedna impreza odbywała. Nie ma prawa tu nic przechodzić. Ty, Adam, a ty otwierasz ten hotel, tu czy nie? Nie otwieram, mieszkam sobie w hotelu. Mieszka sobie w hotelu. Widzicie? No otworzę, to będę miał gości, rozumiesz? W sumie tak. Widzisz, biedni Nie, bo ludzie, to są biedni pokoje- ludzie jeżdżą po hotelach, bo ci mają hotel i nie otwieram, bo po co? Ty mi powiedz, czemu Polonia zamknięta. Ja chciałem do Polonii przyjechać i mi się nie udało. No to tu będzie tam... O, tu tak kisisz? Patrz, tu jest kapusta, bo jeszcze do bigosu. Kapusta, widzisz? Połowa poszła do bigosu. To są buraki. Ogóreczki, buraczki. A to są te ogórki, co dzisiaj ma wczoraj wstawione, nie? I tu jest bigos. No nie. To później będzie bigosik. Rarytasiki. Tak. Tu później będzie bigosik. Widzisz? Jak ja nie robiłem. A to ci wszystko z knajpy zostało? Jeszcze więcej. O, kurczaki porobione. Naciśnie. Wszystko z ziemniaczkami tam jest. Później podgrzejemy, to na później, jak zjedzą. Będziesz to, bo- coś otwierał nowego, czy na razie nie? Myślę, że tak. Tak, o to chodzi. Content, wiesz o co chodzi. Ale No. tu zostawiam dla mnie. No, Chuj mi tu się nie Ale- cygani. no tak, ale dużo, znaczy dobra, nie będę pytał ile płacisz za wydać, ale opłaca, no, mówię ci. opłaca się Wszyscy wydać. wiedzą. No. $1200 plus opłaty 300. Jeszcze teraz Czy 1500 za całe takie wielkie coś? jest 7 pokoi, piękne pokoje. Chodź zobacz. Żebyś wiedział. No, to możesz nagrywać. No, ja to nagrywam teraz. Możesz nagrywać, nie? Czekaj, ściągnę. W wyposażeniu była jedna lodówka, jedna pralka, ale tam więcej przywiozłem. Tu masz pokój, gdzie prezes Tak. Nigdy się najadę ze swoją świętą Leiną Stefanem. Wiesz, konkretny stół, nie? To stół bardzo Tak. kosztuje, nie? Zobacz, to jest jadalnia, nie? Patrz, tu mamy WC wspólne. Tu są... Ale to jest wielka Patrz, chałupа, tu jest naprawdę. Ja zestawiam śpiesz tak, żebyśmy mieli dużo Tak. powierzchni, bo się pies jeszcze pierwszy. Dalej, wszystkie pokoje mają lodówkę. Każdy pokój ma lodówkę. Mała Monitoring. Chodź. Zobacz, patrz, to jest taki przykładowy pokój tu na dole, nie? Każdy jest szafą z łazienką, z klimą, lustereczka. Widzisz, jakbym wiedział, że
Wzmocnienie Wi-Fi, ja ci mówiłem. Tak, ale jak ty do mnie zadzwoniłeś, Myślałeś, to że ja gadam- Nie, ja wiedziałem, ale jak ja ci zadzwoniłem, że przecież tam miałem już zarezerwowane. No. Bo Ala wcześniej zarezerwowane. Mówię, kurde, jakbym wiedział, to bym nie rezerwował nic. Patrz tutaj. Tu jest wejście takie główne, by można, bo tu jest niby recepcja, bo tam nawet stała recepcja. No. Ja też wypożyczam skutery teraz, bo mi to łatwiej. Skuter to bierz i mnie się odpieprz ode mnie. Patrz, tu jest takie główne wejście z makią takie. Nie no, powiem ci, że to byś sobie mógł naprawdę tak dobrze, Dobrze fajnie postawię. zrobić. Naprawdę dobrze byś to mógł zrobić. Chodźcie na górę na to. Wszystko jest po prostu co trzeba, żeby otwierać tylko. Wszystko, bo nawet pościele zostały, wiesz? No. Dodatkowe komplety. A długo to tu jest zamknięte jest w ogóle? Słucham? Długo zamknięte jest? Bo to kiedyś Nie było. wiem, To... wszystko widać, nie wiem, bo oni tu A. remont zrobili. Oni wszystkie ściany, jak ja przyjechałem, patrz, wszystko jest odmalowane. Dosztukowywane były Tak, te. to widać nawet, że jest świeżo pomalowane. Się świecą aż. I teraz tak, pokoje tutaj masz. W każdym pokoju jest lodówka, co się dopiero skapnąłem po 2 miesiącach, jak tu mieszkałem. Bo otwierałem szafeczki, bo czegoś szukałem i wiesz. Smaliło z rana trzeba było. O, wanny w tym, Wszystkim, sejfy. sejfy. I wszędzie jest lodówka, w każdym pokoju, nie? Tu jest duży balkon naprzód, Wszystko jest jest. lodóweczka. Lodówka nie jest dobra, bo... Wszystko nie- jest, co ma nie być. darmo, nie? Poczekaj, bo tu ktoś był w tym pokoju. Tutaj kolej. Wszystkie tak samo są urządzone, co? Australia już posprzątała, nie? No. Więc jak znajomy przyjeżdża, mówią, telewizor, Klimy we lodówka, wszystkich. lodówka. Nie no i za takie pieniądze, to ty byś tak naprawdę w tydzień myślę, że nawet nie daleko, wiem, szybciej. To nie jest daleko od Pub Street. Nie no, przecież my jechaliśmy 2 km, to mieliśmy Za do 2 ciebie. kilometry. No, Patrz, wszystkie pokoje są z wanną, wszystkie. no, nie no, Ale super, jest pokój też prezydencki. super, No tu super. masz poczek, patrz Piotrek, a tu masz prezydencki. A tu jest VIP, tu jest VIP. Ja to wakacje zrobiłem pierdolę. Możesz nagrywać, nie ma problemu. Tylko gdzie się światło zapala? Poczekaj. Tu jest VIP-owski ruch. Zobacz, chodź. Patrz, tutaj jeszcze logo jakiejś firmy. Tu siedzi 2 gości, tam tłumacze. Wiesz o co chodzi? Bo tu było jedno łóżko, a tu Tak, był magazyn, nie? Kibel jest podwójny, szafa, bo jest i prysznic, i wanna osobno, i kibel podwójny. 2 klimy są w tym pokoju, widzisz? Nie no, Nie? ma predyspozycje na pewno bardzo duże to są. Nie? A na dole Polonia 3-0. Zdrówko? Zdrówko, prezes. Poczekajcie na stronę. Aha, jeszcze jedna, dobra. Chcesz tato... Hakacza, tak. Zaraz. Dobra, no to Spotkanie na szczycie. z takimi osobistościami się znamy, to jest dobrze. Zdrówko. No to takie dziwne spotkanie. W życiu nie miałem spotkania z Polaków na tak Polakami. Adaś nam przygotował po polsku. Jajka w majonezie, ogóreczki, wszystko jest. Jeżeli kogoś obejmę, nie ma problemu, tak? Nie ma. Bigosik. Kurczaczek. Gorąco, że się poparzyłem. No i patrzcie co leci od razu. Trzeba było pokazać wszystkim, z kim siedzimy tutaj. Co nie? Kambodżańska ośmiornica. Tak, tu wdrażamy co Tak. Nie pokazuj za dużo. Nie pokazuj za dużo. Za dużo gadasz. Za dużo gadasz. Nie myśl, że wiesz, O, nie ma na ciebie, jest Marcin. nie myśl, że nie ma na ciebie siły. Za dużo A gadasz. ja? Gdzie chcecie, ale nie No śmieszny już jest naprawdę. prezesa nie masz prawa. Koło prezesa nie można siedzieć. Nie ma lekko. Przyjechali Tu nowi jeszcze goście, jest ale nie miejsce. można. Nie można i Tam koniec. masz, o zobacz. Tak, Nie inaczej, to po prostu dla kobiet. I byśmy się pomieścili. tak. Kobiety by siedziały tam. My tu. Ludzie tu. Tak, my tu. Ekipa się powiększa. Kambodżańska ośmiornica. Chodź, może, dobra, później. Nie, składam życzenia, bo jest solidne chleba, dzisiejszy są. Imprezka wesoła, czas się zbierać, bo za 5 godzin ruszam dalej do Phnom Penh. No i wróciliśmy już. Powiem wam, że śmiesznie było, tak? Fajnie było się spotkać ze wszystkimi tutaj z Kambodży, z Adamem. Adam nas naprawdę niesamowicie ugościł. Bardzo, bardzo dziękuję. Ostatni raz tutaj byłem ponad 4 lata temu. No i mam nadzieję, że jakoś się wpadnie też za, nie wiem, może nie za 4 lata, ale znowu. Fajny klimacik był, fajnie, że naprawdę się tak tutaj trzymają wszyscy razem. Ta Polonia, każdy tam sobie coś nagrywa na jakieś swoje kanały. Fajnie, fajnie. No, tak w ogóle właśnie rozmawiałem z Adamem, mówię,
że może być zaskoczony, ale ja na przykład jak się zaczęły te ciężkie czasy, no to ja na przykład oglądałem, co tam u nich słychać w Kambodży. Także jak coś, zapraszam do niego na kanał. Raport z środka? Nie, jak to było? Wcześniej miał raport z państwa środka, a teraz raport z akcji. Właśnie, teraz raport z akcji. To wcześniej się nazywało raport z państwa środka. No, także wbijajcie do Adama na kanał. No i wróciliśmy już do pokoju. Zostały mi 4 godziny 45 minut spania. Muszę wstać o 4:45, bo o 5:00 odbiera mnie taksówka. Adam mi załatwił, także dziękuję też bardzo za to, że przyjedzie po mnie pan i odwiezie mnie do Phnom Penh, czyli do stolicy Kambodży. Mam tam jakieś 5-6 godzin, zależy od korków. Mam nadzieję, że w 5 godzin dojadę. I mam nadzieję, że jeszcze dam radę tam pospać. Bo po 4 godzinach snu ciężko będzie jutro coś nagrywać. Siemanko, siemanko. Jest 5 rano, 4:45 wstawałem. No i właśnie ma czekać gdzieś pod hotelem na mnie kierowca, mój driver. Tylko czy jest, to się zaraz okaże. Morning. O, no już widzę, że go nie ma. Ciekawe, za ile przyjedzie. Kurde, mam nadzieję, że w ogóle przyjedzie. Powiedzmy, że Adam był troszkę pijany wczoraj. Ciekawe, czy wszystko jest dograne dobrze. Ale trzymam kciuki, że tak będzie. Sprawa wygląda tak, że po prostu muszę teraz jechać. Nie mogę czekać kolejnych, nie wiem, 2-3 godzin. Bo jeśli poczekam, to wtedy mało pozwiedzam właśnie w Phnom Penh. Nie pokażę wam tego, co wam chcę pokazać. 25 minut minęło. Jak nikogo nie było, tak nikogo nie ma. A nie mam numeru do kierowcy. Niedobrze. No i nie znam. Minęło 45 minut, chłopa nie ma. Umówił się i nie przyjechał. Nie mam nawet żadnego numeru telefonu do niego, bo wysłali tylko samochód, jaki ma przyjechać. Miał być o 5:00. Lipa. A wiecie co jest najgorsze? Że ja i tak muszę dzisiaj dojechać do Phnom Penh ze względu na to, że ja mam stamtąd samolot do Malezji później, do Kuala Lumpur. I ja muszę tam dzisiaj być. Tylko ja chciałem tam być cały dzień ze względu na to, żeby po prostu pokazać wam miejsca, które, no, z którymi niestety kojarzy mi się Kambodża, czyli tą szkołę, gdzie Pol Pot niestety robił straszne rzeczy, pola śmierci i tak dalej. Chciałem wam pokazać, jak wygląda Phnom Penh, czyli stolica. A teraz wygląda na to, że po prostu pójdę spać, wstanę i później cały dzień spędzę w samochodzie i będzie trzeba od razu na lotnisko chyba jechać. Nie fajnie, nie fajnie. Wiadomo, to nie wina Adama, no bo on załatwił sprawę, by mieli wyjść, to po prostu kierowca nie przyjechał. No i wracam do pokoju. Po godzinie gość nie przyjechał. Masakra. Idę się przespać 2 godziny i może będę kombinował albo nową taksę, albo busa. Nie wiem, zobaczę jeszcze. O, gościa mam. Co jest gościu? No i sprawa wygląda tak, że dalej jestem w Siem Reap. Czy w Siem Reap, obojętne. Wczoraj usłyszałem, że się wymawiało, było tak albo tak, że to obojętne. Że tak jest poprawnie i tak jest poprawnie. No, próbuję załatwić teraz kolejny transport. No, Adam był zdziwiony bardzo, że nie przyjechał ten kierowca, bo przeważnie oni są słowni podobno i przyjeżdżają, jak się umawiają. Niestety nie tym razem. Także zobaczymy, co nam załatwi. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze dzisiaj dojechać. Tak, żeby nagrać tam odcinek z tych miejsc, które wam chciałem pokazać. No, to było ważne w sumie. Thank you so much. One. Strasznie lubię, jak mam tak mało czasu. Coś się nie udaje. Nie z mojej winy. To bardzo jest to irytujące. Wiadomo, w podróżach nie zawsze wszystko się udaje. A nawet dużo się nie udaje. No ale kurde, no.
Dobra, wszystko załatwione, mam elegancki samochodzik. $170, żeby dojechać. Okej, all good, thank you. Yes. I co? Spodnie suszę. I ruszamy. Kierowca powiedział, że mamy ponad 5 godzin jazdy. Także jak tym jest 5 godzin, to takim busem, który jeszcze się gdzieś tam zatrzymuje po drodze, to już w ogóle sobie nie wyobrażam. Pewnie dojechałbym tak, żeby od razu musiał na lotnisko jechać. Także dobrze wyszło. Zatrzymaliśmy się, bo pan kierowca właśnie sobie kupuje sticky rice. Tak wygląda w środku. O, thank you so much. Pan mi wziął też na spróbowanie. Tak wygląda. Z taką fasolą w środku. Bardzo dobry. Dobra, mamy przerwę na lunchek, coś zjeść ciekawego. Widzę, że to takie miejsce bardziej dla lokalsów. Także zastanawiam się, co ja tu będę mógł jeść. A, jest jakiś kurczak, omlet, żywka, może coś wybiorę. Durek. Kierowca poszedł, popatrzył. Mówi tak, Jada, jak chcesz tutaj też jeść, to jedźmy w inne miejsce, bo po tym możesz się źle czuć. Że niedobrze dla twojego brzucha. No, to jak już tak lokalny mówi, to już naprawdę musiało być dobrze. Znaczy dobrze, wiecie. Dobrze w złym słowa znaczeniu. Właśnie, nie powiedziałem wam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, która jest bardzo ważna. Ze względu na to, że pomagam Wielkiej Orkiestrze Świątecznego Mocy. Wspieram od lat i zawsze będę wspierał. I nie obchodzi mnie czyjeś zdanie, jeśli coś na to złego. Nie chcecie, nie wspieracie. Ja jestem bardzo na tak, bardzo chcę pomagać. Dlatego jest okazja zjeść na przykład ze mną i Zalą obiad lub kolację w Warszawie. Akurat to pewnie będzie w wakacje, ponieważ wtedy będziemy też w Polsce. No chyba, że ktoś w Tajlandii będzie wcześniej, to wtedy zjemy w Tajlandii. I jest taka kolacja wystawiona na licytację. Także jeśli ktoś z Was jest chętny, zapraszam do karty społecznej na YouTubie lub na Facebooka Podróże Wojownika. Tam jak troszkę zjedziecie, znajdziecie to. Można licytować taką kolację, spędzić z nami taki fajny czas. Pamiętajcie, że to nie jest jakieś, że my się uważamy za jakieś super albo coś. To jest po prostu dobra inicjatywa, żeby pomagać. Pieniądze są w 100% przekazane na Wielką Orkiestrę. Jest to licytacja na Allegro dokładnie. Za kolację lub za obiad płacimy my, żeby była jasność. Także jeśli ktoś jest chętny, zapraszam tam. Pamiętajcie, że pomaganie jest fajne. No i właśnie dojeżdżamy już do Phnom Penh. Właśnie sobie dojechaliśmy, jesteśmy w mieście. Jeszcze do muzeum, do którego jadę, zostało 6 km. W stolicy mieszka ponad 2 miliony ludzi. Jest to największe miasto w całej Kambodży. No ale takim najbardziej znanym w sumie wśród turystów, no to wiadomo, że jest Siem Reap, ze względu na to, że jest tam Angkor Wat, czyli największa atrakcja cała Kambodży. No, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Zostawcie suba. Pamiętajcie, że tą subskrypcją wspieracie mnie i bardzo mi to pomaga osiągać swój cel. A moim celem oczywiście jest 1 000 000 subskrypcji. I do tego dążę. To zrobię z Waszą pomocą, także dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie właśnie tutaj ze stolicy Kambodży, a następnie lecę do Kuala Lumpur. Pozdrawiam serdecznie, na razie.